Cześć Laguna Fani. Jeżeli oglądaliście poprzedni mój film, to poznajecie pudełko Autodock, w którym to razem ze świecami żarowymi przyszedł do mnie pasek akcesoriów oraz napinacz. Zamówienia dokonałem przez internet przy pomocy smartfona. Równie łatwo można dokonać zamówienia dzięki aplikacji Autodock. Wystarczy wybrać markę swojego samochodu, model oraz rodzaj silnika. Wyszukiwarka Autodock nakierowuje mnie na najbardziej odpowiednie części, z których to wybieram te, które najbardziej mi pasują. Dodatkowo zamawiając części przy pomocy aplikacji dostajecie rabat. W pudełku razem z paskiem i napinaczem otrzymałem kupon rabatowy na kolejne zakupy, naklejkę, na której mogę wpisać datę i przebieg samochodu oraz instrukcję, która pokazuje, w jaki sposób pasek powinien być zamontowany na kołach. Przechodzę do montażu. Lewe koła samochodu zabezpieczam przed przemieszczeniem się pojazdu w przód lub w tył. Prawą stronę lewaruję, jednocześnie zabezpieczając poprzez podstawienie kobyłek. Koło odkręcam kluczem pneumatycznym, więc nie muszę luzować śrub przed podniesieniem. W tym miejscu jest koło pasowe alternatora i jednocześnie jest to najwyższy punkt, w który powędruje pasek. Aby dostać się do pozostałych kół pasowych, muszę zdemontować przednią część prawego nadkola, które umocowane jest na kilka plastikowych nitów oraz dwa wkręty na klucz 8 mm. Napinacz zamontowany jest w samochodzie w ten właśnie sposób i aby zdjąć pasek akcesoriów, muszę użyć klucza nasadowego 16 mm. Obracając kluczem w prawą stronę, pasek zostaje poluzowany. W tym momencie mogę go zdjąć z któregokolwiek koła. Jak widać, stary pasek był jeszcze w niezłym stanie, ale nie wiem, kiedy był poprzednio wymieniany, więc zdecydowałem się zrobić to właśnie w tym momencie. Teraz sprawdzam koła, po których będzie się on przemieszczał. W tym przypadku koło pasowe sprężarki klimatyzacji i tak jak już mówiłem, u góry koło pasowe alternatora. To jest właśnie najlepszy moment, aby sprawdzić, czy na danych elementach nie ma niepotrzebnych luzów lub uszkodzeń. Teraz przy pomocy nasadki 13 mm i grzechotki odkręcę śrubę mocującą napinacz. Porównuję stary napinacz z nowym, aby upewnić się, że zamówiłem odpowiednie części. Pomimo iż wyglądają nieco inaczej, to mają te same parametry. W tym miejscu mocowany jest napinacz i jak widać nie ma możliwości założenia go w inny sposób niż taki, jak przewidział to producent. Montaż odbywa się w sposób odwrotny do demontażu, więc zakładam i przykręcam nowy napinacz. Pasek zakładam na koła w odpowiedni sposób zgodnie z dostarczoną mi instrukcją, zaczynając od najwyższego punktu, czyli koła alternatora. Po czym schodzę w dół, zakładam go na koło pasowe wału oraz koło pasowe pompy klimatyzacji. Zanim założę pasek na napinacz, upewniam się, że wszystkie 5 ząbków paska pasują idealnie na wszystkie 5 rowków we wszystkich napędzanych kołach. Gdy już jestem pewien, ponownie kluczem 16 mm naprężam napinacz i wsuwam na niego pasek.
Ponownie sprawdzam, czy podczas zakładania żaden z ząbków nie przesunął mi się na żadnym z rowków. Ostrożności nigdy za wiele, więc robię obrót wałem w celu ułożenia się paska i napinacza. Tak powinno wyglądać ułożenie paska na alternatorze, napinaczu, pompie klimatyzacji oraz kole napędzającym. Wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuką, montuję więc plastikowe nadkole, przykręcam koło i sprzątam po sobie narzędzia. W opisie filmu znajdziecie link do sklepu, w którym zakupiłem części oraz link do narzędzi, których użyłem podczas wymiany. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fun i Zorax po więcej ciekawych informacji. Zapraszam też do oglądania ciekawych i inspirujących filmików na kanałach moich kolegów. Misiek Stasic, Rysiuncio, Idealny Remont. Pozdrawiam, cześć.